Cześć, witajcie. Ja jestem Marcin Cichosz, jestem konsultantem marki Sonobites i chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat peletu 2 mm. Tak najbardziej popularnego peletu, czyli 2 mm, który jest najczęściej stosowany do różnych technik, no powiedzmy w wędkarstwie komercyjnym czy w jakimkolwiek innym wędkarstwie. 2 mm pelet to jest pelet, który używamy zarówno do metod feeder i stąd on jest najbardziej znany. Używamy go też do na przykład do łowienia na pellet feeder, na taką technikę, o której wiele osób też uważam zapomniało. No i chciałbym Wam przedstawić dzisiaj pellet. On jest nowym pelletem w gamie marki Sonobites. Pojawił się już na początku roku, natomiast do nas, do Europy dotarł całkiem niedawno. To jest pellet Marine Green 2 mm. To jest pellet, standardowy pellet do nęcenia, standardowy pellet typu FET, czyli on ani nie jest przesadzony z ilością olei, jaką w sobie zawiera, i ilością tłuszczy, więc można go stosować moim zdaniem oczywiście spokojnie przez cały rok i możemy go zastosować do, tak jak powiedziałem, do różnych technik wędkarskich. Też chciałbym Wam pokazać, jak przygotować go na dwa sposoby, żeby był dobry i do tego, i do tego. Na niej na parce jest napisane, że to jest slow breakdown coarse pellet, czyli slow breakdown, świadczy o tym, że to jest pellet, który dosyć wolno rozpada się z tych granulek, w których jest, do postaci takiej mazi, takiej zanętowej. To jest bardzo ważne. Szczególnie w momencie, kiedy nęcimy ryby i na przykład brania są bardzo słabe albo żerowanie ryb jest bardzo słabe, ponieważ wiemy, że on nawet jak już wypadnie nam z pellet feedera, czy zostanie opróżniony z podajnika do metody, to generalnie on będzie dosyć długo zalegał na dnie i możemy być pewni, o ile go drobniutkie ryby nie wyjedzą, że będziemy mieli cały czas w polu nęcenia odpowiednią ilość tego pelletu. Chciałbym Wam pokazać, jak go przygotować, no bo wszyscy w sumie pellet 2 mm przygotowują tak bardzo dosyć popularnym sposobem, czyli wkładają do sitka i trzymają tam 2 minuty, bo to jest pellet 2 mm, tak się przyjęło. Oczywiście, jeżeli tak przygotujecie, bo to jest dobrej jakości pellet, nic się z tym nie stanie. Natomiast ja, jeśli przygotowywuję się do wędkowania, to przygotowywuję go zazwyczaj zupełnie krócej, czyli przez minutę. Już Wam powiem, dlaczego tak robię, ale w międzyczasie go sobie przygotuję. Potrzebujemy wody, której mam tu dzisiaj pod dostatkiem. Przygotowałem się, nie muszę mieć wiadereczka, mam staw. Mam 2 pojemniki i 2 sitka do namaczania. I teraz w oba wsypię pellet. Nie będę przesadzał z ilością, bo szkoda marnować. Zobaczcie. To są, no i mam stoper. Wkładam pellet do jednego z sitek, trochę zamaczam, jeszcze nie odliczam. Wkładam pellet do drugiego z sitek, włączam teraz stoper. Ten pierwszy przygotuję przez minutę i po minucie go od razu wyjmę. Ten drugi będę trzymał minutę 30, minutę 40. Możecie go trzymać nawet do 2 minut. Ja jednak nie jestem zwolennikiem, aby to były równo 2 minuty. Wolę to zrobić krócej. Minuta 40 będzie idealna i tak go wyjmę. Mamy 20 sekund. Jeśli miałbym łowić tylko na metod feeder, tylko i wyłącznie, to przygotowywałbym go tą minutę 40, czy tam minutę 50, czy minutę 30 kilka. Dlatego, że on wtedy będzie po 20 minutach bardzo dobry do wędkowania, do metody, będzie ładnie się kleił, będzie się też ładnie osypywał. Nie będzie można mu nic zarzucić i będzie potrzebował Waszej ingerencji dużo mniej niż pellet, który przygotowujemy minutę. Teraz minęła minuta, odsączam ten pellet, niech on sobie tutaj obleci i poczekam jeszcze 30 sekund na tamten. Natomiast pellet, który przygotowywuje minutę, również po 20 minutach odczekania, on będzie, ja to mówię, że on będzie taki al dente, on będzie na zewnątrz twardy, a w środku będzie już, na zewnątrz będzie miękkawy, ale w środku będzie bardzo twardy. Co oznacza tyle, że mogę go stosować do metod feeder, bo on będzie się świetnie lepił, i mogę go stosować do koszyczka, który bardzo lubię łowić, czyli to jest koszyczek do techniki pellet feeder. Minuta 40. Proszę bardzo, wyciągamy. Teraz poczekam sobie 20 minut na to, aż
ten czas minie i będę mógł Wam pokazać, jaka jest między tymi peletami różnica i co można jeszcze dzięki temu z nimi zrobić. A few moments later. I już Wam mówię, co następuje. Wleję wodę, tą, którą miałem tu do przygotowania. Tutaj, przypominam, mamy ten, który był minutę moczony. Przesypuję go sobie do tego pojemnika. A tutaj mam ten, który był moczony minutę 40. Zobaczcie, teraz no tam trochę zamieszam, żeby ładnie ziarenka się te rozkleiły. Pelet, który był moczony minutę, jest, jak ja to powiedziałem, al dente. On jest, jak go dotkniecie, to on czuć, że jest namoczony, ale naprawdę czuć w nim też twardość. On nawet pod palcami dobrze się nie rozmaśla. Natomiast pelet, który był moczony minutę 40, to jest pelet taki już bardziej gąbczasty. On bardzo szybko się klei, oczywiście zaraz wraca do swojej formy. Różnica między tymi peletami jest taka, że jeżeli będziecie łowili, zakładacie, że będziecie łowili tylko na metod feder, albo będziecie lecieli na przykład kulkami peletu z procy. Zobaczcie, ja Wam pokażę. Mam tutaj na przykład foremkę do metody Banjo XR. No i foremkę i podajnik do metody Banjo XR. Nasypuję peletu do foremki, tak? Ściskam sobie ładnie ten podajnik. Jakoś tak bez tego trzonka ICS to dziwnie, ale działa. No i jest gotowy podajnik Banjo XR. Tak samo oczywiście możecie zrobić ze standardową metodą. Bardzo dobrze się lepi. Natomiast ten pelet zrobiony przez minutę, on oczywiście osiągniecie taki sam cel, natomiast on nadaje się bardzo dobrze do łowienia przy takim podajniku pellet feeder. To jest jego jest to znacząca różnica, ponieważ jeśli chcielibyście łowić na pellet feeder i użyjecie tego pelletu moczonego minutę 40, to on będzie zbyt klejący. Natomiast ten, który był moczony 40, on możecie go spokojnie sobie delikatnie ubić w pellet feederze i on po opadnięciu na dno jakby wypluje ten pellet, czyli spełni swoją rolę. Natomiast ten pellet bardziej domoczony już się tak łatwo do tego nie nada. Będziecie mieli problem go nabić na tyle, żeby on bardzo dobrze pracował. To jest podstawowa różnica między tymi pelletami. Czyli reasumując, ktoś łowi na metodę, rzuca kulki pod nogi, strzela procą, minuta 40. Jeżeli ktoś łowi na pellet feeder, to polecam minutę. Trzeba się liczyć z tym, że potem na stanowisku wędkarskim ten pelet można sobie wziąć ręką w ten sposób domoczyć troszeczkę, bo on będzie szybciej przesychał. No i jeszcze jedna zaleta peletu moczonego przez tylko minutę jest taka, że on przyjmie Wam generalnie różne atraktory, zapachy w płynie. Czyli jeżeli będę chciał sobie dopalić pelet, to poleję go takim atraktorem, wymieszam i on nadal będzie dobry, a tamten już stanie się dużo bardziej mokry. Więc sami musicie sobie zadać pytanie, jaka forma przygotowania lepiej Wam pasuje. Ja osobiście zawsze rekomenduję tą minutową, ponieważ nigdy nie wiecie podczas wędkowania czy podczas zawodów, czy na przykład ten pellet feeder nie będzie Wam potrzebny. Jeżeli tak, to jesteście ustawieni, bo dobrze przygotowaliście pellet. Reasumując, Marine Green jest to pellet do standardowego wędkowania. On nie ma przesadzonej w żadnej stronie ani olej, ani mączek. Jest po prostu w świetnym kolorze, bardzo bezpiecznym, ciemnym. Polecam, abyście go wypróbowali. Pięknie pachnie. Czuć, że tam są jakieś fajne dodatki, takie na zasadzie alg, glonów, czegokolwiek. Ten zielony kolor nie wziął się z niczego. Naprawdę spróbujcie też tych dwóch sposobów przygotowania. Pozdrawiam i do zobaczenia.